I tutaj Nowe Królestwo, tutaj ten drugi budynek. Hodowla się rozrosła z 8 000 do ilu? Do 15. Czy już grawitacyjnie się naleje? Mimo tego nawet do tych wysokich? Tak, grawitacyjne, dlatego to mam trochę oszczędność na prądzie też, bo tam mam pompę. To są pielęgniczki głównie. Pokaż, jak rozwiązałeś problem podmian wody, bo to jestem ciekaw, muszę u siebie też zautomatyzować. Nosy, one tu wczoraj wpadły, no będą pływać sobie tu jakiś czas i później wyjdą. Mamy panda biała, to jest ta Snow White z czarnym okiem. Odłowiłem, bo takie inne wyszły. Witam Was serdecznie, dzisiaj znowu Łukasza. Cześć Łukaszu. Witam się. Hodowla się rozrosła, rozrasta się dalej, pojawiły się nowe osobniki, nowe gatunki. Co tam nowego, Łukaszu, u Ciebie? A kilka apistogram, pielęgniczki, apistogramy, jakieś tam kilka gatunków kirysa w sumie doszło. No i tyle. Może tam parę gupików jeszcze też tam zacząłem I robić. hodowla się rozrosła z 8 000 do ilu? Do 15. Do 15. No to mamy sporą różnicę, prawie 2 razy tyle, co było wcześniej. Hodowlę masz nie tutaj w domu, hodowlę przerzuciłeś do innego miejsca? Tu jest tak jak było, nie? Czyli te 8000 litrów około, a teraz jeszcze tam na zewnątrz w takim chlewiku, dawniej tam były świnki jakieś i owieczki, Dalej dla zwierząt. a teraz dalej są zwierzęta, ale rybki, także tam jest Tu 7... się dużo pozmieniało, coś się pozmieniało, coś postanowiłeś ulepszyć? Nie, tutaj jest praktycznie tak jak było, nie nic tam. Jedynie zmieniłem tutaj na tej ścianie czy filtrację, w sensie turbiny wywaliłem i jedną pompę na powietrze i to tylko tyle tu się zmieniło, nie? Wydajniejsza, lepsza, czy... Znaczy, bo ja potrzebowałem, tu są te hamburgi Właśnie, to mi się i da. za hamburgami po prostu są jeszcze takie plastikowe butelki z tym obracającym się medium filtracyjnym, tym Caldness, czy jak to się nazywa. Po prostu dodatkowo, żeby ta woda była lepsza, bo tu są pielęgniczki głównie, jeszcze nie wszędzie, ale jest taki plan, żeby w całości tutaj po prostu były pielęgniczki, różne tam apistogramy, może też tam Ramireski, zobaczymy jeszcze co tam. No właśnie widzę, powymieniało się. Wcześniej mieliśmy tutaj tak samo kirysy, a teraz zmiana. No to taki plan, żeby ładnie było i żebym się mógł na to patrzeć, nie, po prostu. Żeby nie było tak nudno, tak? No zawsze to jakaś odskocznia, no ileż można tych kirysków robić, nie? No, mamy dobrą wodę tutaj na pielęgniczki, także czemu nie robić tego, no zbyt też jest, także... Co tu masz po kolei, co tu masz w tych rybkach? No, tutaj są te McMastera Goldy. Ale to dopiero początek hodowli, widzę, czy... No one są, niektóre są moje w ogóle, bo ja już kiedyś mnożyłem je, które urosły mi, a niektóre po prostu nabyłem jakiś tam czas temu, ale też to takie mikroskopijne było. To teraz już są wielkości takiej, że się już zaczynają mi składać ikrę, nie? Już Bo to masz tylko tarlakowe zbiorniki, potem przerzucasz gdzieś te młode, czy zostawiasz je tutaj, że odchowają się i będą do sprzedaży? Znaczy wiesz co, ja będę chciał zrobić tak, że po prostu one tutaj niech się odchowają, ile przeżyje, tyle przeżyje, po prostu i później będę najwyżej odławiał już takie centymetrowe czy coś na inny zbiornik, a póki co chcę, żeby po prostu też chcę się cieszyć tym, jak widząc na przykład jak ta mama pielęgnuje te młode, nie? Jak odgania tam resztę, czy też obserwować chcę po prostu. Nie tylko, że dla pieniędzy, że tam, nie wiem, odłożę samicę z samcem jakieś tarło i później tam tak sztucznie, bardziej tak naturalnie chcę po prostu obserwować zachowania tych ryb, jak się do siebie stroszą samce na przykład przez szybę, nie? Albo samica właśnie jak tam odgania te innych jakichś tam intruzów, nie? Widzę, że też doszło coś popularnego. Razborki, tak. No ale one jak stąd wyjdą, to już tutaj wejdą pielęgniczki I już nie będzie razborki. i nie będzie tego. No, tutaj mamy też, gdzieś się pochowały, dobra, to nie ma co. Tutaj jest jeszcze tak, tu są trifasciaty, to są takie malutkie i tutaj jest samiczka. Jak się tam dobrze przyjrzy, to tam są już młodziki pływają. Widać, pływają. Wyklute. Tu jest parka tylko. W sumie duże akwarium, bo to jest około 140 litrów taki jeden No ten. to fajne, przyjemne, bo takie malutkie. I tutaj są właśnie, no było tarło, zostawiłem i mama się opiekuje i też się cieszę, patrzę sobie na nią. Ile będzie, tyle będzie. Takie przecinaki pływają tylko Tak. gdzie. Tutaj mamy jeszcze tak, tu są te programa Abacax, czy jakoś tak. To są takie trochę droższe, rzadsze. Też jeszcze młode są w sumie, ale no czekam. Tu jest trochę za dużo i później właśnie jak te klinówki pójdą, to ja jeszcze sobie poprzerzucam dalej, nie? Na inne baniaki. Tutaj mamy na dole, tu są apistogramy Elizabetki. Tutaj jest samczyk przy tym i dwie samiczki.
I takie haremy trzymasz zawsze jeden No samiec albo i- para, albo harem. Tak w sumie ile tak... Ogólnie było tak, że kupiłem 10 sztuk młodych i niby w parach to miało być, ale nie zawsze wyszło, nie? Zdarzyło się, że były 3 samce i 7 samic, dobrze, no to porozdzielam tak, tu na przykład w tym akwarium są 3 samice, 1 samiec, nie? Ale to też nie przeszkadza, bo młode sobie pływają, każda samica ma gdzieś tam swój róg i było tak, że po prostu ten samiec potrafił 3 samice po prostu wytrzeć, nie? I każda miała jajka, każda pilnowała i no może to nie jest idealne jako dla hodowcy, nie? W sensie, że nie będę miał takiego miotu dużego, powiedzmy, bo one się gdzieś tam w międzyczasie prawdopodobnie się zjedzą albo coś, ale mimo wszystko lubię patrzeć na to po prostu, nie? Tu też widzę z popularnych doszły neony. Tutaj neonki są, no tutaj w sumie tutaj to też restart będzie w tym akwarium. Jakieś jeszcze resztki, razborki, tam jakieś karłowate mi zostały. A też ją rozmnażasz, czy? Nie, to właśnie to z salonu kiedyś tam w tej 450 miałem mega dużo drobnicy i to zostało mi tak, nie? No tu jakieś pandy, tu się tak za dużo nie zmieniło, nie? To co było. To co było. Tam No. maluchy dalej się wychowują No tutaj mamy i tarlaki. tu na dnie młode kirysy, a na górze jakaś tam gupiki się tam same się mnożą. Tak, Taki w miksie trochę. No tutaj się za dużo nie zmieniło. Nie ma żadnej ikry nigdzie. Znaczy ikra jest w tych tutaj, nie? Ale no teraz w sumie temperatura trochę wyższa jest, kirys się gorzej trze, bo nawet jak wodę podmienię... A to nie trzeba napowietrzać, jak tam masz ikrę? Trzeba, ale no teraz wyłączyliśmy. Na czas nagrywy. Ostatnio tutaj tego UPS-a miałem i tak pipkało, nie? Coś tam nawet chyba w komentarzach było, co to tak pipka tam, nie? A to UPS chodził, kurczę, już się rozładowywał, nie? No, Żeśmy tak długo nagrywali. podpytuję, bo w niektórych akwariach dalej leci i kurde... A, bo to są akurat na turbinach, nie? A to turbinki nie No, zauważyłem. także tam, no tam nie ma co Tam patrzeć, tam jest to wszystko samo, co tak, było. No. Także zaraz przejdziemy na nowy punkt. Pierwsze pomieszczenie również tak jak było. Tak, tam nic praktycznie się... Dobra, no to lecimy na ten Dobra. nowe miejsce. I tutaj Nowe Królestwo, tutaj ten drugi budynek. I tu masz, mówisz, tak samo prawie 8 tysięcy, 7 tysięcy litrów. Znaczy wiesz co, tu jest 7000 litrów, z tym, że te najwyższe, jest ich 8 sztuk, to jest do podmian, nie? Także no, ryb mam w mniejszej ilości, tam około powiedzmy 6000 litrów. No tak patrząc na kompaktowość, no to tutaj się wydaje dużo mniej tych zbiorników niż tam, bo tam masz 3 pomieszczenia tak rozłożone, tylko no tutaj wysokość też robi swoje, bo jest wyżej. No tu jest dosyć wysoko, nie? No tutaj ja mam 1,80 m, no to tu na 2 metrach się zaczyna najwyższy zbiornik, nie? Z rybami. No tam jeszcze wyżej są... Ale obsługa tego chyba tam jest lepiej, co? Nie, tutaj jest fajnie, bo tutaj mam system do podmian zrobiony, systemy do nalewania wody. Tu mam odpływy bezpośrednio porobione, wylewka była nowa robiona, to wszystko jest porozprowadzane od razu. Tego nie widać, nie? Ale tu jest cały system pod podłogą, nie? Ogrzewanie podłogowe, czy... Ogrzewanie podłogowe. A zimą już ogrzewałeś ten budynek, to pomieszczenie ogrzewałeś? Tak czy jeszcze... trochę dogrzewałem, powiem szczerze, żeby nie zamarzło tylko, nie? A, No, bo było tak... to jeszcze nie wiesz, jak to będzie zimą. Jeszcze nie wiem, boję się. Funkcjonować. Zobaczymy, pożyjemy. Ale ogrzewanie nie na prąd, czy na prąd? Na prąd właśnie, nie? No jest 1200 W na całej podłogówce, nie? Ale jak sobie tak przeliczyłem, jakbym miał na przykład jedno akwarium ma 150 litrów, do każdego setkę włóż grzałkę, a tych baniaków jest 40 kilka tutaj, no to razy 100 to masz 4000, nie? Watów jakby się nawet na 20 stopni to zrobić i ten... Nie wiem, no. Tak uznałem, że będzie lepiej, no zobaczymy. Nie wiem. Powiem Ci, patrzę, już nieraz widziałem bo na hodowlach, ale cały czas zawsze mnie to dziwi. Nie dawanie podkładu pod ten zbiornik. Znaczy wiesz co, tak naprawdę wystarczy tylko z 2 stron. Kurde, no nie dałbym tak zbiornika. No Nie. w domu strach, nie? Jeszcze gdzieś tam No. w bloku na piętrze sąsiada może zaleje albo coś. No tutaj nic mnie nie zaleje, bo tu już jest pod spodem jest ziemia, nie? I odpływ. Tu w ogóle jest podłoga jest tak wyprofilowana, że z każdego rogu w tym punkcie wszystko, cała woda Spływa leci do środka, nie? Tam jest No, to pod jest spodem super. jest kratka i to nawet jakby coś pękło czy coś, to tam... Pokaż, jak rozwiązałeś problem podmian wody, bo to jestem ciekaw, muszę u siebie też zautomatyzować. Myślę u siebie, żeby właśnie też zrobić Znaczy taką podmiany to- ściankę. Podmiany ogólnie mam tak, że tu jak są te akwaria, nie? No to
wodę wężem zaciągam, nie? Powiedzmy, tu masz odpływ z tego akwarium, tu jest odpływ, ściągam powiedzmy tam kupy z dna, jakieś odchody, no uważając na rybki oczywiście, żeby nie wciągnąć. Ewentualnie czasami zdarza mi się, no muszę przeczyszczać te filtry, bo wszędzie mam gąbkowe. No to do wiadra wodę spuszczam i czyszczę tą gąbkę w tym wiadrze. I później poziom wody schodząc w dół, później, żeby napełnić wodę, to z tych górnych baniaków, gdzie woda jest odstana, ona zawsze tam 24 godziny minimum jest odstana, tam jest też filterek mały gąbkowy, plus jakiś tam napowietrzacz, żeby ewentualne chlory, jakieś inne tam, po prostu, żeby to no, zniwelować to, nie? I później, jak poziom wody zejdzie, odkręcam po prostu zawór i tutaj w tym układzie jest cały czas woda, nie? Do tego momentu jest woda. Jak go odkręcę, to z góry grawitacyjnie od dołu wszystkie mi napełnia baniaki, nie? A tutaj to urządzonko, to ustrojstwo co masz? Po co to masz takie? Czekaj. To jest zawór pływakowy, to coś jak w spłuczce jest, tylko na innej zasadzie trochę działa. Tam jest taki mały zbiorniczek jakby, balonik czy coś takiego plastikowy, który po prostu albo się unosi, jak poziom wody dochodzi do góry, no normalnie jest na dole, jak nie ma wody, nie? Jak woda podniesie się do góry, no to zamyka zawór i A ty nie masz pompki do tego, żeby napełniać wodę? Wystarczy już grawitacyjnie się naleje? Mimo tego nawet do tych wysokich... Tak, grawitacyjne, dlatego to mam trochę oszczędność na prądzie też, bo tam mam pompę, która tam, no nie wiem, z 600-700 W ciągnie mimo wszystko, jak się to ją włączy. No dobra, tu mamy, spójrzmy tutaj, nie? Jest woda spuszczona, odkręcam zawór i leci woda, nie? No i ta woda będzie tak dotąd lecieć, aż dojdzie gdzieś do połowy tego kubka tutaj, tego no, pływaka i zamknie tą dopływ, nie? No ale fajne rozwiązanie, no bo bez prądu, tak jak mówisz, nie trzeba się martwić o to i nie trzeba się martwić, że przelejesz zbiornik. Ja przy swoich wymianach u siebie... Tu jedyny problem jest taki, że to najwyższe, ta grawitacja już jest na tyle, ta siła grawitacji jest na tyle mała, że bardzo powoli to leci, nie? Ale też Ci się nie przeleje. Będzie lecieć, tam z godzinę nawet będzie lecieć, zależy ile wody spuszczy, nie? Ale nawet jak to odkręcę, zapomnę, pójdę do domu, wrócę tam, nie wiem, po 3 godzinach, to po prostu się zatrzyma na tym poziomie, nie przeleje mi to. Super. Z ryb, co to tutaj masz ciekawego? Powiem Ci, jak staliśmy i tak ustawiliśmy się, super płynęły te ryby, taką ławicą poszły. Czy tu mamy tak, no kiryski Juli, tam jakieś jeszcze gdzieś tam parę zbrojniczków, tam widzę jakoś Wenezuelka. No ogólnie staram się tak, no powiedzmy jest tarło, wrzucam te tarło całe. Tutaj trafiają z piwnicy właśnie, tam gdzie są wylęgi, już takie centymetrowe, bądź 1,5 centymetra, w zależności ile miejsca. Trafiają tu i żeby rosły po prostu. Tu jest akwarium metr, długie na 50 dno, wysokie tam 30 jest, około 33 tam niektóre. Także mają miejsce, żeby się wypływać. No i jak takie na przykład tutaj na dole, to wczoraj wpuszczałem, nie wiem czy to będzie widać. Takie 2 cm i nawet 3, tu są te gold lasery albinosy. One tu wczoraj wpadły, no będą pływać sobie tu jakiś czas i później wyjdą. Także tam, no tu mamy też goldy albinoski, tu też takie malutkie były wpuszczone centymetrowe, już fajnie też porosły. Tu mamy panda biała, to jest ta Snow White z czarnym okiem. Kilka gupików jeszcze sobie tam odłowiłem, bo takie inne wyszły, niby tam po topazach, a jednak takie całkiem białe wyszły. No nawet z oczami albinosy. Tutaj mamy, co tutaj są? Tu są gold lasery młode. Na górze, tu na górze mamy puste, bo wczoraj tutaj zerowałem, jeden tylko półdziobek mi został. On też musi stąd uciec. No i tutaj trafi jakieś później tam, nie wiem. Ogólnie staram się tak od 100 do 150 kirysów puścić na takie akwarium. Też nie chcę przerybiać, bo wiem z doświadczenia, no tam chyba nawet czytałem komentarze, że ale co ty gadasz, że tam ryba skarłowacieje czy coś, ale tak naprawdę jak masz duże zagęszczenie na małym litrażu, no to ona ci skarłowacieje, no bo będziesz mniej karmił, największe będą się dopychać do żarcia, mniejsze te będą słabsze, albo ci to padnie. Ty gąbkowe i tam widzę masz jakieś... Czy tak, ogólnie miałem te gąbkowe na starcie wszędzie. Tutaj są z tą drobniejszą gąbką, a tutaj taka trochę te pory są trochę grubsze, nie? I też jak czyszczę, to zazwyczaj jeden czyszczę, a drugi zostawiam i na drugi tydzień odwrotnie robię. Często czyścisz? No co 2 tygodnie tak średnio tu wychodzi. A podmiana wody, przypomnij? Podmianę wody częściej robię, bo co 4 dni mniej więcej. 4-5, w zależności jak to mi się chce i jak czas. Nie mam jakiegoś takiego systemu tam, że
że w piątki robię to, a w czwartki tamto. A wodę też przygotowujesz tutaj, idzie przez filtry ten węglowy? Tak, to tam w szurkowy. piwnicy jest wszystko, bo tutaj miejsca nie miałem już. A to stamtąd idzie? Tak, woda idzie z piwnicy, jest przekopana, jest tam pod ziemią. No i przez filtry te narurowe przechodzi. Sroga zima będzie, to z wiaderkami będziesz biegał? Nie, raczej nie, tam głęboko to zakopałem. Tu ogólnie to tak testuję, bo to miałem takie filtry takie, no nie wiem jak to nazwać, podżwirowe to są, nie? W sumie. Tak. To było, miałem kiedyś, używałem, ale w mniejszych akwariach dużo miejsca to zajmuje i tam zrezygnowałem. No i mam jeszcze tego dużo tych filtrów mam i mówię tak potestuję sobie, bo tu miałem te malutkie takie właśnie, bo jeden jest większy, drugi mniejszy, ale nie w każdym zbiorniku, bo gdzieniegdzie mam dwa duże, nie? A tu są właśnie mniejsze i mówię, a spróbuję i tak to jest taka próba, bo w sumie ile to jest 3 tygodnie, to mam chyba tutaj na tym słupku tutaj to zrobiłem, ale póki co widzę jest ok, także możliwe, że tam gdzie mam mniejsze filterki te gąbkowe, to zmienię to. I dalej się bawisz w przeławianie ikry po jednej jajeczku? Nie, już teraz tam, staram się jak najmniej tego przeławiać ogólnie. Jak widzę, że jakieś tarło się tam odbyło i jest 10 jajek, to czasami nie zbieram tego, powiem szczerze. Już mi się tak jakoś, jak da tam 50, 100 jaj, to wtedy tarlaki przekładam. Staram się teraz, trochę mam luźniej, aczkolwiek i tak miejsca mi brakuje. Tarlaki po prostu przekładam do następnego akwarium i tak dalej. Kirysy się mniej trą trochę, mimo że w piwnicy mam niską temperaturę, ale woda, którą nalewam nawet do beczki, ona już jest tak ciepła, że nie potrafi zbić mi w akwarium tej temperatury, nie? Przeszkadza im to. Żeby na przykład o 3-4 stopnie, czy tam o 5 zbić. Zimą jest łatwiej, czy tam jesienią, bo Podbić. woda, którą nawet przeleci mi przez te filtry do beczki, ona tam powiedzmy ma 15 czy 17 stopni, a teraz to chyba 20 parę stopni ta woda ma. Bo jaką temperaturę one preferują? Przy tej w lecie mówisz, nie rozmnażają się, tak? Za ciepło mają. Znaczy rozmnażać się Ale nie rozmnażają, tak- ale mniej na pewno, nie? Preferowane, ogólnie chodzi o to, żeby zbić temperaturę tak szybko, nie? U kirysa. Podmianka i chłodniejsza woda, ale na A po przykład, to, żeby wymusić. no tu mamy na przykład 24, tam no, około 25 stopni tutaj, nie? Temperatura wody w tych baniakach się tak utrzymuje. Tam mam troszkę chłodniej w niektórych miejscach, bo nawet jest 23, 22 w tej piwnicy, w najniższych tych baniakach. No i jak wodę leję na przykład 20 stopni nawet, no to ile? Podmienisz 50%, to zbijesz o 1 stopień, nie? No to także tam nie zawsze to działa tak, nie? Te tarła są mniejsze też, rzadziej im się chce, ale to nie ma się co dziwić, człowiek też tam czasami jak za ciepło jest, czy tam coś, to nie chce mi się. No tu w ogóle jeszcze jest taki myk, bo ja tu sobie taką klimatyzację zrobiłem, bo tu jest tak, na górze jest wentylator łazienkowy, tam nie wiem, czy go będzie widać, on cały czas pracuje, nie? Wyciąga tą wilgoć z tego pomieszczenia, ale tutaj na dole jest rurka 32, przez którą przechodzi, tu napływa zimne powietrze z tej rurki tutaj, nie? Ona wychodzi na dwór i możemy wyjść w sumie, zobaczymy. Tutaj pod tą kostką w sumie już teraz jest cała instalacja zrobiona. Tam zakopałem ile? 12 rur 160 i zrobiłem taką spiralę i tu ogólnie jest wlot powietrza w cieniu przy tujach. Tu jest 160 z grzybkiem, żeby nie padało do tego. I cała instalacja, ona się rozchodzi tu i tak kolanko i następna. Miałeś zabawę. I dochodzi tutaj gdzieś mniej więcej dotąd właśnie. O, tak jak jest tu wlot. I ogólnie jeszcze jest tak, że to się zaczyna powiedzmy od pół metra i tak powoli schodzi to, że w razie ewentualnej wody, czy tam jakieś A zimą liczysz, że to nagrzeje te rurki, czy? A zimą myślę właśnie, że będzie mi to grzało delikatnie, nie? Że jednak nie będę wtłaczał do pomieszczenia minusowej temperatury, tylko już na plusie powiedzmy 4 stopnie, nie? I myślę, że to będzie działać, bo tak jak teraz były te upały, przez tydzień tam ponad 30, to ja tu miałem cały czas 25, 26 czasami stopni, nie? Mimo, że No tu jeszcze jest okienko od południa, też tam grzeje, musiałbym zasłonić to okienko, ale myślę, że jest ok. Daje radę, nie? Ogólnie tutaj kubatura jest też mała, bo to nie są jakieś wielkie rozmiary. Jest dosyć wysoko, jest dużo, to ale, też ta wilgoć podbije. no, ale ogólnie jeżeli chodzi o chłodzenie jest ok, nie? No mówię, 25 stopni, tu jest, no aktualnie mam 25, no w sobie A mierzysz poziom wilgoci, czy?
Poziom wilgoci mamy tutaj, tu jest wszystko ten. 60, to 60, 24,1, temperatura powietrza jest na No, wysokości to taka podwórkowa, no bo w 2 sumie metrów. drzwi No są teraz otwarte cały tak, czas. no. No to... Ale jak rano na przykład wejdę, a tu mam wszystko, znaczy rano też przez noc, nie, to też ciągnie jeszcze chłodniejsze. Ale mimo wszystko jak mierzyłem, na dworze było 34, to przez tą dziurkę, bo włożyłem sobie ten sensor tam do środka, mierzyłem, to 10 o 9 stopni było chłodniejsze powietrze wtłaczane, nie? Czyli no 9 stopni to już jest sporo, nie? Wiadomo, to też nie jest jakieś mega, bo wentylatorek chodzi wolno, on jest słaby, nie? Ale jak to przechodzi tak powoli przez te rury, to to powietrze zdąży się ochłodzić. Jak mi tu wlatuje, to nieraz zdarza się, że ta najniższa akwaria, to aż szyby tam są, jest wilgoć taka jakby kondensuje różnicę temperatur po prostu, nie? Na górze mam wentylator jeszcze, który rozprowadza mi powietrze wokoło, górą. A dołem muszę też coś wykombinować, żeby te zimne powietrze mi też rozprowadzało, bo jednak jak tu się... No po prostu zimno zawsze jest dołem, nie? Ciepło idzie do góry. Tak. No i jak nie mam tej cyrkulacji dołem, no to faktycznie na tych dolnych akwariach później, jak rano nieraz przychodzę, muszę przetrzeć szyby, bo nic nie widzę, nie? Tu co masz za ciekawe ryby? Tu są kiryski czarne, tu są też czarne, tu mamy trochę zielonych, tam jakiś gosei, tutaj w miksie, tutaj jest miks, a różne, tam też zielone, Venezuela Orange i tam jest taki miks, to są Melini plus tam Elisae plus Barbatus, jakaś resztka tam została. Tu mamy młodego Splendensa, Brochis Splendens szmaragdowy, to są Zygatusy. O, i mieczyk widzę się też Tak, znalazł. mieczyka trochę mam, a też chcieli ludzie, to pytali mnie, mówię dobra, czemu nie zrobić, nie? I gupika widzę więcej tego gupika. Tu jest jeszcze. gupik, Tutaj gupik znowu. Gupik taki poszarpano płetwa tak zwany, crown tile. Też się pytali mnie ludzie o to, kiedyś tak dużo miałem, mnożyłem. Później skończyłem z tym, ale zatrzymałem sobie tam kilka parek, no i teraz też są na pustym baniaku i tam kilka młodych jest. Tu mamy spiżówkę zwykłą, też mam w sumie tam zbyt na to. To nie jest jakaś droga rybka, ale mimo wszystko jakoś się zrobiło, tam było miejsce. I Tu co mamy? tutaj są Venezuela Orange młode. Tutaj mamy gupiki. Topazy albinosy i topazy te czerwone. Nie wiem, niby są topazy te niebieskie, a wychodzą czerwone. Jeszcze gdzieś tam geny jakieś stare jeszcze. Albo pomieszane. Tutaj panda, to tak standardowo. Tutaj gupik Snow White biały taki. I małe zbiorniczki też są w tych małych, w tych mniejszych małych czy... zbiorniczkach to te gupiki głównie robię. Ostatnio hostatusa zacząłem robić. Tutaj masz te hostatusy w tym i w tym akwarium są. Tu może lepiej będzie widać, jest z tyłu. No To są jest, te malutkie z kropeczką, nie? No, te mi się podobają. I zaraz Ci pokażę. Ładne Jak są. ruszę tym mchem, tu są malutkie. To jest taki system, że bez wyławiania, wiesz? No, to są całkiem malutkie. One nie zjadają młodych, tak? No właśnie te nie zjadają i one... Znaczy podejrzewam, że te tarlaki przerzucę, jak mi się któryś akwarium zwolni. Ale tu jest około 100 małych ogólnie. Non-stop składają jajka, non-stop dostają auloforusa z własnej hodowli, tego małego robaczka czerwonego. No a młode dostają tak, tu mamy mikronicienia plus wylękartemi, plus jeszcze daje takie małe mikrowity jakieś tam te w proszkach takie, nie? Delikatnie też, żeby nie za dużo, żeby to zjedzone zostało. No i tu gupika głównie robię też. Widzę, samica jest jakaś nabrzmiała, już prawie, że ma rodzić, no to przekładam ją, wykoci się, samicę wyławiam i młode rosną. Później już, no te już pójdą gdzieś tam co jakiś czas, pozwalniać miejsca. No i też jak tu się topaz wykoci, tutaj jakiś tam Snow White, to nie mieszam tego, nie? Czyste linie, żeby było. Ale potem przekładasz te gupiki gdzieś z powrotem tam do dorosłych, czy tam te parki Nie, sobie nie, zostawiasz? staram się nie do dorosłych, żeby nie było, u dorosłych, żeby tam za dużo nie było. Chociaż Tam masz te swoje parki i je w zależności, tam jeszcze mamy, w piwnicy mamy jeszcze też dorosłe, nie? Także staram się jak najmniej, chociaż nie zawsze jest miejsce, nie? A z drugiej strony nie chcę też dużo gupika mieć i dużo kirysa, bo to też nie idzie w parze.
Głupik jest taki żarłoczny, że wyżre to kirysowi, a później ten głoduje. W sensie w jednym akwarium. No, albo powiedzmy też, no, z głupikiem to może tak nie, ale mieczyk potrafi obgryźć płetwy na przykład tym kiryskom, nie? Bo jest głodny i zobaczy, że jeszcze jak ma jakieś weloniaste by były, to w ogóle, nie? Zjadłyby tego kirysa. No tutaj na przykład mamy jeszcze kiryski, albinosy, Meloniaste, tak? weloniaste, no to też to takie popularne, znaczy chodliwe dosyć, nie? Tania rybka, a w sumie fajna. I tu też meloniaste. No to są spiżówki weloniaste, jakieś tam różne wychodzą. Jedne mają ogon na 3 podzielone w ogóle. Takie. Tu jeszcze mam takie ciekawe, bo to są F1 Melini, czy Korydoras. Teraz się to nazewnictwo całe zmieniło. Już nie są korydorasy. Znaczy jest część korydorasów, ale zostało chyba na 7 grup podzielone. Są jakieś tam aspidorasy, tak jak były brochisy, Scleromystax, czyli na przykład ten czaparkowy barbatus. Ale doszły tam hoplisoma, jakiś tam osteogaster, to jest wszystko podzielone, całe nazewnictwo po prostu jest przewrócone do góry nogami. Kiedyś były linie, nie? I każda linia, powiedzmy był korydoras z tej linii, korydoras z tamtej linii, było 7 czy 8 linii i teraz każdą linię nazwali osobno, bo z tego co tam wiem, no to kirysy mogą się krzyżować, ale muszą być pod warunkiem, że są z tej samej linii. Czyli na przykład jak jest Venezuela Orange, może się skrzyżować z Gold Laserem na przykład i wyjdą takie, w sumie mam taką hybrydę, kiedyś tam na Facebooku publikowałem, nie są na sprzedaż, od razu mówię, ale no to w sumie nawet możemy zobaczyć gdzieś, tutaj chyba są, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to tylko raz Ci się udało wyhodować? Znaczy to przez przypadek, bo ja je wrzuciłem tam, nie miałem gdzie i tarlaki były Wenezueli i Golda i poszły po prostu. Tam przy filterku są, one są takie żółte, ale nie do końca to są Goldy. Nie wiem, czy to będzie teraz tak dobrze widać. Te głupiki bardziej. Tu jeszcze mam taki myk, bo jak robiłem dach, bo to wszystko było kapitalny remont. Znaczy no, sufit i między dachem a sufitem jest ogólnie 35 cm jest wełna, później jest tam 5 cm powietrza, później zaś wełna. To jest tam ogólnie 35 cm, ale tu jeszcze jest coś takiego, że w suficie podwieszanym mam dziurę, która wchodzi aż pod samą blachę. Czyli jest tak jakby, jest blacha, później są kontrłaty, kontrłaty, deska. Ale jest dziura setka i tutaj jak sobie zobaczysz, to mam rurę, to tam jest rura taka biała, setka. No, widzę. I w lewej stronie tam przechodzi do góry. Tam w rogu to schodzi na sam dół, tu później jest przejściówka na prostokąt. I tu aż na dole mi wychodzi, jest po prostu pociągnięta ta rura. A po co to jest zrobione? Ogólnie jak tu jest szczelnie wszystko zamknięte, okno jest zamknięte, drzwi są zamknięte, zamykam tą klimatyzację swoją gruntową, daję po prostu zaślepkę na 32 i na przykład takie miesiące jak luty, marzec, kwiecień i jesienne, tam wrzesień, październik, listopad, jak już zacznie być chłodniej, to po prostu będę dogrzewał sobie w pewien sposób ten obiekt tutaj, bo blacha jest ogólnie, dałem najciemniejszą jaka była tam, w sumie jest ciemny brąz, ta blacha się nagrzewa i spod tej blachy jest kilka wejść, gdzie po prostu świeże powietrze wlatuje. I jakby słońce świeciło za dnia, nawet jakby był mróz powiedzmy, ale nie było śniegu, to słońce mi nagrzewa tą blachę i też jakąś temperaturę dodatnią, czy tam parę stopni mi to dogrzeje, nie? To jest też takie, bo i tak mi to chodzi, ten wentylator non stop, to czemu nie korzystać, nie? Czy to tam z zimnego powietrza latem, z gleby, czy tam z tego dachu nawet. Pomyślałeś. No tak się starałem, no. Wiesz, to tak człowiek leży w łóżku przed snem i myśli, jakby to zrobić, żeby taniej było. No, potrzeba matką pomysłu. No tak, no, wiesz, to coś w tym jest. No. To zobaczymy. No. A tutaj to masz do wyciągania wilgoci, czy? A to jest tak, to jest mój... Ale używasz, czy po prostu pochłaniacz. jest, żeby był na wszelki Wiesz co, zimą go używałem, nie tam bardziej, bo teraz to otworzę drzwi czy okno i tu nie ma tej wilgoci faktycznie. Później to tam się... Jeszcze muszę te szyby nakrywowe wszędzie dołożyć, bo nie mam wszędzie i faktycznie jak nie ma tych szyb, to wilgoć drastycznie wzrasta. No tu miałem szybę, ale zbiłem, kurde. Niestety. I tak się zastanawiam, czy nie kupić sobie tego poliwęglanu, tego litego, tam gdzie mam w piwnicy. Lity. To jak plexi wygląda, ale to nie jest plexi, nie? Czyli jest bezbarwny, szyba plastikowa po prostu.
Tylko że plexi po czasie się może No, wygiąć, mówię, zmatowieć, że się a ten poliwęglan to tutaj mam, zobacz sobie. To jest coś takiego, nie? Też muszę u siebie kupić, bo ostatnio mi To zaczęło... jest fajne, lekkie, to nawet jak Ci spadnie, to się nie pobije. No, może się tam coś uszczerbać czasami. Na koniec jeszcze, Łukaszu, takie pytanie, bo tam pojawiało się dość często. No. Odnośnie tego rozmnażania. Kupujemy tego kirsa spiżowego, najłatwiejszego w No. rozmnożeniu. Bierzemy jak? Jednego samca, kilka samic, czy to obojętnie? Znaczy ogólnie się przyjmuje, że na jedną samicę 2-3 samce to jest takie optymalne, żeby nie robić w parach, tylko bardziej tam w haremach, ale odwrotnych, że tak powiem. niż w Akwarium pielęgniczych. wielkość 50 litrów, 60? 50 spokojnie, 54 litry, taka standardowa to wystarczy, nie? Ogólnie ze spiżówką to nie trzeba za dużo kombinować, bo jest bardzo łatwa. Bierzemy samicę, ale musi być taka fajna nabita, gruba najlepiej. Od góry zobaczyć, o jest taka okrągła, jak beczułka. Bierzesz 2-3 samce na nowy baniak, najlepiej tam wodę podmień, 50-60% chłodniejsza, żeby była. Możesz pompkę, jakąś tam turbinkę, żeby zwiększyć prąd, albo kostkę napowietrzającą gdzieś najlepiej przy szybie i wtedy no powinno pójść, nie? Nawet możesz karmić tam wcześniej jakąś mrożoną Jakoś ochotką. bawić się z podmianami wody, coś? Niekoniecznie. Wystarczy, tak jak mówisz, żeby przy tym starcie, przy przekładaniu... Tak, tylko miały chodzi o to, żebyś zimniejsze. nie wziął jakiejś samicy, która jest chuda na przykład i widać, że nie jest nabita ikrą, nie? No, to może nie pójść, nie? Ewentualnie, no, jakby nie poszło za pierwszym razem, no to drugi raz podmień wodę albo rzucie tam, więc chodzi o też pokarm, nie? Żeby one taki dostają impuls, jak dobrze się najedzą, jest podmianka, jakiś ruch wody zwiększony, więcej tlenu w wodzie, to wtedy się rozmnażają. Nie? Udało nam się, mam tą mikrę. Co z tą mikrą zrobić? Przekładam te tarlaki ze... A to zależy, ile masz miejsca, bo jak robisz w 50 litrach, Nie, mam tylko te 50 litrów i drugie akwarium, te moje ogólne. no to możesz wyłowić te 3-4 tarlaki i z powrotem do ogólnego i zostawić tą mikrę w tym akwarium. I te młode potem jak dbać o to? Jak tą ikrę patrzeć, jakoś doglądać tą ikrę, jakieś tam preparaty do tego dawać, żeby ta ikra Wiesz nie co, ja była- tam stosuję, daję trochę tam tej trypaflawiny, żeby tam przeciwko pleśni i grzybom to jest i ten wyciąg z torfu daję też, to stabilizuje pH, jeszcze tam... To i to można kupić ogólnie dostępne. Tak, możesz to zmieszać, troszkę tego i no jak Ci się to już wylęgnie, to będziesz widział, że się najpierw ogonki się pojawiają, jeszcze później one tam ten woreczek cały wciągają przez 2-3 dni i jak po tym czasie zaczynają żerować i szukać pokarmu. To najlepiej wtedy albo mikronicienia miej, albo wylęk artemii, bo taka spiżówka to bez problemu wylęk artemii połknie. Nie? W trakcie tej ikry jak często podmieniać wodę, jak dbać o tą wodę? To nie musisz podmieniać W ogóle nie trzeba podmieniać. Nie, po tarle, nie. Jak powiedzmy podmieniłeś wodę, było tarło, no to w sumie ta woda jest czysta, nie? Tak naprawdę, bo jak wziąłeś te tarlaki zaraz, no to ile one tam były? Powiedzmy dzień, 2, czy tam 3 nawet, no to później w tej wodzie, no powiem tak, no warto skontrolować pH też, nie? Bo też w zależności kto jaką ma wodę, no my mamy dosyć miękką, tutaj KH jest niskie. I jakie ma Jak być dobrze pH? przekarmione tarlaki mogły dużo kupy zrobić i później tam pH może spaść, nie? No, tu się często zdarza, że na przykład jak dostaną żywy, to 2-3 dni i pH z 7 robi się 5, nie? To takie pH dla małych wylęgów. nie jest dobre. Docelowo chcemy 7. Wiesz co, lepiej lekko poniżej 7, nie? Takie 6,5 możesz mieć spokojnie, nie? I potem jak mi się wylęgną, jak dbać o to, żeby to odchować, jak często podmieniać wodę? Wiesz co, na starcie jak to się wylęga, to nie trzeba często podmieniać, bo Nie brudzą tak bardzo. nie brudzą, tylko kontrolować te pH. Można też fosforany jeszcze, bo to zauważyłem czasami właśnie jak dużo fosforu w wodzie, to młode tam po tygodniu nawet czy po 2 potrafią paść, nie? Także no pierwszą podmiankę bym zrobił tak po tygodniu, nie? U tych małych. To było najbardziej takie popularne pytanie, dlatego tak jeszcze dopytałem. Bo tak. to wiesz, 54 patologicznie. litry mamy, nie? Bo jakbyś na przykład robił w 25, no to ta woda szybciej się może popsuć, nie? W zależności im większe akwarium, tym lepiej, nie? Czyli jest bardziej stabilne, nie ma takich wahań dużych, czy to tam temperatur, czy pH, czy różnych fosforanów, bo jest więcej wody i więcej miejsca, żeby te substancje mogły się rozpuścić, nie? No, tak to wygląda. Wysyłasz już ryby, czy dalej nie wysyłasz? Nie, Bo też nie, było takie nie pytanie wysyłam częste. rybi, nie będę wysyłał, także... Trzeba do Ciebie przyjechać. Adres, no nie wiem, jak pozwolisz, to adres zostawię, jak nie, to zostawię numer telefonu. Numer telefonu, W komentarzach możecie numer też na telefonu Facebooka zostawię. tam wejść, jak chcecie. Kosmohodowla Serdecznie Kirysów tam. na Facebooku, to tam możecie mnie obserwować, ewentualnie pisać. Ale rybek nie wysyłam. Jakbyście tam chcieli rybkę jakąś, to możecie ewentualnie zagadać u swojego tam
sklepikarza zoologicznego, bo może jak na Łódź jeździ, to wtedy przez Łódź byście mogli ode mnie mieć tą rybę, ale tak to nie. Bo, No ale do Warszawy też mówisz, że sprzedajesz. no bo do Łodzi To przyjeżdża, trzeba się pytać. Warszawa przyjeżdża do Łodzi, bierze z Łodzi i w Warszawie później można też odebrać. No to można też tak jak mówisz, pytać się sklepikarzy u siebie, czy biorą Tak, od Ciebie, bo to... Czy też jeżdżą na Łódź, nie? Bo tam nie wszyscy jeżdżą na Łódź, różnie to tam. Wiadomo, Łódź jest największą giełdą zoologiczną w Polsce. Dziękuję Ci, Łukaszu, za kolejną wizytę, za to, że po raz kolejny wpuściłeś do siebie i pokazałeś, co tutaj mamy. I będę starał się Ciebie jeszcze atakować. Jeżeli będziecie chcieli zadawać jakieś pytania, to może jeszcze w przyszłości odwiedzę Łukasza i dopytamy jeszcze szczegółowiej o jakieś gatunki, jakieś ryby. No, dzięki wielkie, na razie.